Na obejrzenie filmu Projekt Hail Mary namówił mnie mój syn. Wiktor jest wielkim fanem kosmosu, Układu Słonecznego i tak dalej, i tak dalej. Mówi, tato, czy możemy obejrzeć taki film? Widziałem zwiastun na YouTubie. Ja mówię, o czym? No, nasze Słońce umiera i mamy astronautę, kosmonautę wysłanego w przestrzeń kosmiczną i tam spotka obcego, no i tamtego Słońce też umiera, no i rzeczywiście muszą coś zrobić. Bardzo mi się podoba ten pomysł. No mówię, że zobaczymy rzeczywiście. I Wiktor był bardzo w wielu miejscach zdruzgotany, zaskoczony, ale w końcu ucieszył się, bo fabuła jest taka, jak właśnie opisałem teraz pokrótce, nie będę mówił nic więcej, bo rzeczywiście chyba nie ma potrzeby. Aczkolwiek, co jest istotne w tym filmie, to Ryan Gosling. Może zacznę w ten sposób, od aktorów. Ryan Gosling, który jakiś czas temu był tak, od czci, przepraszam bardzo, ale z apartem na zębach ciężko to wypowiedzieć. I wiary był odsądzany, mówi, jak ty możesz zagrać Kena i w ogóle, a tutaj nagle wciela się w Grace'a i trzeba przyznać, że jego postać to jest facet, którego my już widzieliśmy wielokrotnie, bo jeżeli sobie przypomnisz inne produkcje sci-fi, czy to chociażby Marsjanin, zresztą tego samego pisarza, czyli jeżeli pamięć mnie nie myli, Andy'ego Weira, tak, tutaj mam ciekawostki z IMDb, którymi się będę posługiwał. Tam ta akurat produkcja była Ridleya Scotta, tutaj rzeczywiście mamy dwóch innych twórców, znanych bardziej ze Spider-Manów, czyli Phil Lord, a także Christoph Miller. Więc tak to rzeczywiście wyglądało, ale widać, że on się świetnie tą rolą bawił, bo no my oczywiście wiemy, że to nie było kręcone w kosmosie, zaskoczenie, mimo że jest to pierwszy film, który miał swoją premierę w przestrzeni kosmicznej, bo tak rzeczywiście jakoś wymyślono. Nie będę teraz wnikał dokładnie o co chodzi, ale Ryan Gosling dał temu projektowi bardzo dużo, bo ten jego nauczyciel, no to naprawdę nauczyciel, który tam wiele, wiele lat temu poczynił jakąś pracę na temat Słońca i tak dalej, nazwał po prostu ogólnie gremium akademików debilami, zresztą sam to przyznał w tym filmie, tutaj okazuje się, że rzeczywiście ma coś i może zrobić. No, zostaje postawiony w bardzo dziwnej sytuacji, tak, no pomyśl sobie, polecisz, jesteś jedyną osobą, która to może zrobić, więc albo polecisz, albo Ziemia zginie tam za kilkadziesiąt lat. No nie jest to rzeczywiście nic fajnego, tym bardziej, że w założeniu jest to misja tylko i wyłącznie w jedną stronę, bo nie ma rzeczywiście możliwości, ażeby to się wszystko ogarnęło. Ale widać, że on się świetnie bawił, nawet dotarłem do takiej informacji, że kiedy on sobie rozmawia z tym kosmitą właśnie, kosmita się nazywa Rocky, Rocky akurat, ponieważ po angielsku rock to jest skała, a on wygląda jak stworzony ze skał i też nieprzypadkowo Rocky, ponieważ jest fajne nawiązanie do Rockiego Balboy, tak, tego, którego stworzył Sylvester Stallone, to będzie rzeczywiście za chwilę, ponieważ na planie kwestie Rockiego były czytane przez jego córki. Nie wszystkie, ale czasami, więc rzeczywiście, kiedy on się tam uśmiecha, to on po prostu reaguje na głos córki i widać rzeczywiście, że go to bawiło, że ma zacięcie do takiej roli, ponieważ ten jego Grace to jest facet, to jest bohater, który nie powinien być bohaterem. Zwykły nauczyciel, który totalnie, jak on sam mówi, ja nie jestem astronautą. Kosmonautą bardziej w tym przypadku, więc rzeczywiście i jeszcze melodyjka się włączyła pięknie. Pranie mi się skończyło. I rzeczywiście widać, że jego ta rola bawi, widać, że rzeczywiście fajnie się z tym czuje i jak najbardziej kupuje tę rolę. Ta więź między nim a Rockim to jest coś pięknego, bo jest takie oczywiście uknute stwierdzenie, tak, że nieraz mamy filmy, powiedzmy, buddy movie, tak, cop movie, buddy movie. Rzeczywiście, jak tam mieliśmy Ricksa i na przykład Martell w Zabójczej broni, no tutaj mamy Rockiego i Grace'a i rzeczywiście ta więź między nimi jest cudowna, bo czy to oni akurat spędzają czas w tak zwanym tym holodeku, tak, gdzie tam powiedzmy Ryan Gosling uczy Rockiego właśnie o Ziemi, o tym wszystkim, jak jest. Pokazuje mu Rockiego ten właśnie film. Przecież stąd chociażby kiedy Rocky kiedy Grace pyta się Rockiego, jak ma na imię twoja partnerka. Oni tam mówią, że żyją razem już tam 180 chyba 5 lat. No to on tam podaje jakiś dźwięk, mówi, ale tego się nie da przetłumaczyć. No to mówi, a może na przykład Adrian. No wiadomo, jak oczywiście Adrian z Rockiego i tak dalej, i tak dalej. I tego świetnie, ale ta ich interakcja, wiesz, bardzo to dobrze wygląda, ponieważ to są na początku dwa różne światy, tak? Nie mogą się ze sobą w ogóle dogadać, nie mogą się ze sobą w ogóle porozumieć. Oczywista oczywistość, jak mawia kabaret, ale jak najbardziej do tego dochodzą co, gdzie, jak i kiedy, pomagają sobie, nawet już w sytuacji zagrożenia życia, które występuje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i temu grozi śmierć i rzeczywiście tutaj jest inna sprawa, jeżeli chodzi o Rockiego, to również wtedy sobie pomagają, również wtedy sobie
dopingują, tak? Bo pamiętam, że akurat była taka jedna scena, nie będę mówił konkretnie która, ale rzeczywiście Grace ma o wielkie problemy, no i aż mój syn się popłakał. Mówi, tato, czy będzie? Mówię, spokojnie, dajmy czas. Oczywiście następna scena pokazała, że mógł Wiktor przestać, że tak powiem, płakać, mógł się cieszyć tym filmem, bo rzeczywiście radował się, bo film fabułę ma relatywnie prostą, bo nieraz już widzieliśmy, oczywiście Ziemia tak się kończy, proszę bardzo, naukowcy jacyś wypróbowali broń, jądro Ziemi się zatrzymuje, musimy coś wymyśleć, żeby rzeczywiście ruszyć to jądro i tak dalej, więc odpalamy i jedziemy, albo mamy meteoryty z kosmosu, albo ufoki, zawsze coś zagraża, ale co jest bardzo dobre w tej fabule, to jest to tylko film sci-fi. Tu nie ma żadnego politykowania, tu nie ma żadnego mędrkowania, żadnej filozofii, och proszę bardzo, jak to. Nie, tutaj rzeczywiście jest akcja taka, że mamy słońce umiera, przestaje dawać energię przez to i tamto, coś musimy teraz zrobić. I dziękuję bardzo, koniec, kropka. Nie ma, że opowiedzmy tak, ci się zgadzają, żeby dać tyle, a ci nie. Nie, mamy kobitkę w tej roli, przepraszam bardzo, w tej roli Sandra Hiller, ona akurat gra Ewę Strat i to wszystko. W książce ona jest wszechpotężna, ona stoi, że tak powiem, nad wszystkimi rządami, ma niezliczoną ilość środków, może zrobić, co się jej tylko podoba. Tutaj jest, że tak powiem, zarządczynią projektu, no ale też rzeczywiście ma bardzo dużo do gadania. W ogóle wcześniej mówiłem o Ryanie Goslingu i on był według nie scenarzystów, tylko według reżyserów, był jedynym kandydatem do roli Grace'a. Oni nie chcieli nikogo innego, widzieli tylko i wyłącznie jego. Podpisał kontrakt po zakupieniu praw do książki w 2021 roku, czyli aż 5 lat temu już jak najbardziej do tego się zgłosił. Ale rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie sci-fi. Wiesz, nie ma kombinowania, nie ma wymyślenia. Czysta magia. Więc jak najbardziej w tym aspekcie to jest dobre, fajne, świetnie. Jak mówiłem już wcześniej, panowie Phil Lord i Christopher Miller mają wyreżyserować również kolejną adaptację filmową Andy'ego Weira, czyli Artemis. Także rzeczywiście będzie dobrze, a nawet jeszcze będzie jeden specjalnie scenariusz napisany tylko i wyłącznie przez Weira, bez jego wcześniejszych książek, więc to może rzeczywiście wyglądać bardzo intrygująco. Zdecydowanie tak. W każdym razie film to jest sci-fi, no jak już mówiłem wcześniej 15 000 razy i ważnym oczywiście aspektem takiego kina są efekty wizualne, a dobrze wiemy, że ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o CGI, czyli komputerowo generowane efekty, z tym były ogromne problemy, no ale nie tym razem, bo no niestety bardzo mi przykro, nie miałem okazji obejrzeć tego filmu w IMAXie. Najbliższy IMAX mam oddalony o 200 km w Dublinie, nie chciało mi się rzeczywiście jechać, tym bardziej, że mój syn chciał się wybrać, ja mówię, stary, pomyśl, to mamy 2 godziny do Dublina, potem jeszcze godzinę trzeba rzeczywiście, jak już zaparkujemy, masz 3 godziny jazdy, film plus minus 3 godziny, tak, i z powrotem 3 godziny. Mówi, masz 9 godzin, mówi, masz na jeden film. Mówię, czy chcesz się wybrać do Dublina? Tato, chyba rzeczywiście nie, chyba pojedziemy do swojego lokalnego kina. I tak to rzeczywiście wyszło, więc nie wiem, a widziałem, że pięknie to wygląda w IMAXie, przynajmniej na zdjęciach. Jeżeli było dane tobie zobaczyć w IMAXie, napisz mi, czy rzeczywiście to jest nomen omen kosmos, czy to wyglądało świetnie, ale to, co mi się udało zobaczyć, no to jest świetnie, naprawdę bardzo dobrze to jest zrobione. Widać, że te rzeczy są wycyzelowane pięknie, naprawdę. Wiktor oczywiście więcej rzeczy wyłapał, bo on na co dzień zamiast czytać sobie, powiedzmy, książki Kubusia Puchatka, którego też nomen omen lubi, to na przykład do spania czytam mu encyklopedię kosmosu. Teraz akurat uczymy się o egzoplanetach, także po prostu on się uczy i ja również. Ale rzeczywiście to było super. Czy to ten statek, jak ten statek Rockiego był tak dziwnie skonstruowany, tak dziwnie zrobione, te same motywy, kiedy on buduje to przejście i tak dalej, no rzeczywiście w każdym aspekcie widać, że nie szczędzono pieniądzów. Budżetu było aż $200 milionów. Jeszcze nie wiem, jaki będzie finalny zysk, no bo w tym momencie nagrywania tej recenzji, czyli 26 marca, jest to zarobek rzędu 148 milionów, a to wiadomo, że to są szacunki, powiedzmy 2-3 dni wstecz, czyli umówmy się, że na 22-23 jest taki zarobek. W tym momencie za kilka dni może się okazać, że pieniądze już są jak najbardziej zarobione konkretne, bo to jest świetnie zrobione kino. I taka produkcja, która daje nam fabułę prostą, ale jak najbardziej wciągającą, postacie, które są świetnie zrobione, bo ja oczywiście wiem, że ten film głównie się skupia na Rockim oraz na Grace, ale tutaj też inne osoby w tym filmie występujące, jak właśnie Ewa Strat, wspomniana wcześniej Sandra Hiller, również wnosi dużo do tego filmu i
co jest ciekawe, miała również swój własny wkład. No, wiadomo, że oczywiście wnosi talent i tak dalej, ale słuchaj, była tam jedna scena, której tak naprawdę na dzień przed kręceniem jeszcze nie było w scenariuszu. I ona powstała spontanicznie. Chodzi o scenę karaoke. Jeżeli było ci dane zobaczyć, to jak najbardziej wiesz, o co chodzi. Okazało się, że Ryan Gosling posłuchał Sandry Hiller śpiewającą między ujęciami i poprosił, żeby wystąpiła w tym filmie. I ona się zgodziła. Ona powiedziała, a dobra, czemu nie? Zgodziła się i wybrała piosenkę Sign of the Times. I to rzeczywiście zaśpiewała w tym barze na statku kosmicznym. Nie, no nie na statku kosmicznym, akurat to jest tylko i wyłącznie na lotniskowcu. I to wyglądało świetnie, bo pokazuje, że z jednej strony mamy postać, która jest bardzo skomplikowana, no bo wyobraź sobie, jesteś szefową misji, która musi się powieść. Jak się nie powiedzie, to Ziemia ginie. To po prostu jaki na niej musiał być bagaż odpowiedzialności, że słuchaj, to musisz udźwignąć, bo nie ma drugiej szansy. To nie jest tak, że nie wyszło, no dobra, spróbujemy jeszcze raz. Nie wyszło, jeszcze raz. No nie. Próbujemy i to wszystko, ponieważ tam jest informacja, że pamięć mnie nie myli, że za 60 lat mniej więcej Słońce przestanie dawać nam tyle energii, ile byśmy potrzebowali, więc za 60 lat Ziemia umrze. Musimy coś wymyśleć i musimy polecieć do gwiazdy, do pewnej gwiazdy i podróż tam trwa 11 lat. Znaczy powiedzmy, nie ma marginesu błędu tutaj żadnego. No, ktoś mi powie zaraz, 11, udało się. No nie, rzeczywiście nie, bo też musisz wziąć pod uwagę, że wtedy cały czas to Słońce wytraca tę energię przez to, co tam się z nim dzieje. I za 60 lat już nie będzie dawało w ogóle, ale cały czas ta energia się zmniejsza, no i populacja, plony, wszystko i tak dalej, więc rzeczywiście jest poważnie i co mnie bardzo, bardzo cieszy, że rzeczywiście ten film potraktował to serio, wiesz, nie dostaliśmy tego, co w Armagedonie, czy powiedzmy w innych produkcjach tego typu. Wybierz sobie, co chcesz, jak najbardziej, co chcesz. Jak się nazywał ten, nawet pamiętam, że w tym filmie The Core, czyli Jądro Ziemi, tam był 18-sylabowy bodajże nazwa tego metalu, oni się nazwali go w sumie Niemożliwium, czy jakoś tak. Było Adamantium, było Vibranium, jest Niemożliwium, więc rzeczywiście pewnego rodzaju rzeczy, ale to jest oczywiście sci-fi, więc musimy to jak najbardziej kupować, z tym akurat nie mam żadnego problemu. I jeżeli mam film, który mi dowozi fabularnie, jeżeli mam film, którego postacie sprawiają, że ja to jak najbardziej kupuję, nomen omen, i jeżeli mam film, który wygląda pięknie, który wygląda naprawdę cudownie, daje nam emocje, bo nie tylko mamy jak najbardziej świetne efekty wizualne, ale również mamy tą interakcję. To, co się dzieje na samym końcu, nie będę zdradzał, jest świetne, jest niesamowite, jest cudowne, no to ja ten film jak najbardziej kupuję. Tylko zastanawiałem się, mówię, czemu Hail Mary? No bo Hail Mary, projekt Hail Mary, no to jeżeli przetłumaczymy na polski, to jest Zdrowaś Mario. I dotarłem do informacji, że to jest z amerykańskiego futbolu. Już ci mówię, tytuł filmu nawiązuje do taktyki Zdrowaś Mario, czyli Hail Mary w futbolu amerykańskim, czyli ostatniej desperackiej próby zdobycia gola przy nikłych szansach na powodzenie. Więc to o to chodziło. Okej, ja w tym momencie nie wymagam od niej, żeby nagle zmienili, bo cały świat poza Ameryką tak naprawdę może niekoniecznie ma w poważaniu ten ich futbol amerykański, no ale może niekoniecznie musimy wiedzieć, co to oznacza. Ale jak najbardziej można też potraktować to w drugi sposób, na zasadzie, Zdrowaś Mario, że modlimy się do wyższej instancji, że tak powiem, a żeby coś nam się udało, żeby ta misja się powiodła, bo inaczej rzeczywiście będzie problematycznie. I to jak najbardziej mi się wszystko zgrywa, to mi się podoba. Czekam rzeczywiście, jak to będzie, bo widać, że scenarzysta tego filmu, czyli Drew Goddard, to jest dokładnie ten sam facet, który robił Marsjanina Ridleya Scotta. Tamten film niespecjalnie mi się podobał, chociaż było to akurat wiele lat temu, to był bodajże 2015 rok, więc powiedzmy 11 lat temu, może teraz jakbym spojrzał na ten film, to bym troszeczkę inaczej go odebrał, biorąc pod uwagę, że właśnie przez Wiktora dużo więcej rzeczy na temat Układu Słonecznego i kosmosu ogólnie wiem, więc możliwe było inaczej. Ale to jest drugi scenariusz Drew Goddarda, więc facet, który pokazał, no bo dobra, Scrooge może niekoniecznie uwielbiać Ridleya Scotta, ale tamten film, z tego co pamiętam, był sukcesem kasowym. Matt Damon rzeczywiście fajnie sobie poradził w roli Marsjanina. No i skoro tam było no to miało nie być tak samo tutaj, więc jak najbardziej. Słuchaj, ten film tobie polecam, bo wiesz, składowy masz fajny, nawet humor. W filmie sci-fi o zagładzie nie tyle Ziemi, co Układu Słonecznego nawet pojawia się humor. Jest on zrobiony w interesujący sposób, jest on w żaden sposób
dużo tego sposobu, no ale nie będzie. W żadnym razie nie jest nachalny. Widzisz, okazało się, że znam jeszcze inne słowa. Więc to, co tutaj ma miejsce, jest naprawdę piękne i film ma otwarte zakończenie w pewien sposób. Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy robić drugiej części. Ja wiem, ktoś mi zaraz powie, przecież tam nie ma pomysłu. Słuchaj, wiele było produkcji, które nie miały pomysłu na drugą, trzecią, piątą część, a okazało się, że zarobiły tak dużo kasy, że studio stwierdziło, no dobra, skoro zgadza się włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal, to kręcimy kontynuację. Pewnie tak mogło być, ale mam nadzieję, że nie. I co dla mnie jest istotne, a to w tym momencie jest, jak mówiłem już wcześniej, 26 marzec, czy tam marca, to jest film oscarowy. Tutaj będą Oscary. I powiem w ten sposób, takiej produkcji brakło mi w tym roku. Wiesz, takiej epickiej, zrobionej rzeczywiście z rozmachem, zrobionym, że patrzysz na ekran i mówisz, naprawdę? To tak można? To tak się też da? Tak, jak najbardziej też się da. Tutaj było fajnie. W tym roku było słabo, ale akurat mam nadzieję, że ten film zawiesi poprzeczkę i poniżej niej, jeżeli chodzi o Oscary, nie będziemy schodzili, że rzeczywiście dostaniemy tylko i wyłącznie produkcje dobre, lepsze i jeszcze ciekawsze. No bo wiadomo, że niedługo Steven Spielberg i kilka innych rzeczywiście jeszcze filmów wyjdzie, ale mam nadzieję, że tu będzie dobrze, będzie ciekawie. Naprawdę, jeżeli chodzi o kino sci-fi, tak, ja jestem po prostu, popatrz, tylko mówię i banan cały czas na twarzy jest, bo projekt Hail Mary ma wszystko to, co powinien mieć dobry film, niekoniecznie sci-fi, ogólnie dobra produkcja, więc zdecydowanie warto i warto sprawdzić tę listę. Pewnie, że tak. Tutaj jest więcej filmów sci-fi, obejrzyj. No bo warto, co będę dużo mówił.